Dzień dobry, witam serdecznie w moim ogrodzie. Dzisiaj króciutki filmik, jest sobota przedświąteczna, no i wszyscy mamy sporo pracy. Przygotowujemy się do świąt, także dzisiaj króciutki filmik tylko z moim leśnym zakątkiem. Tutaj na dole kwitną tulipany, które posadziłam 2 lata temu w doniczkach. Niektóre już przekwitają, tak jak ten na przykład, a niektóre dopiero będą się rozwijać, tak jak na przykład tutaj ten w tej doniczce. Przepięknie kwitną szafirki, te granatowe i tutaj malutka kępka białych. Ta buła japońska, odmiana Walbuma, bardzo ładnie wygląda i teraz kwitnie przepięknie i przepięknie pachnie kalina burkłuda. Piękne pomponiki z pachnących kwiatów. Jest naprawdę prześliczna. Te kwiaty aż świecą w słońcu. Jest śliczna. Będę musiała ją troszeczkę poprzycinać, zrobić z niej taki zgrabny krzaczek. Może na nóżce, bo widzę, że tam ma taki jeden pęd, więc tutaj wyżej można by zrobić koronę. Tutaj na dole kwitnie fiołek przedziwny, Viola mirabilis. Bardzo ładny fiołeczek, ale tak jak wszystkie fiołki jest ekspansywny. On się mocno rozsiewa. Nie ma rozłogów, ale za to wysiewa się bardzo obficie i właściwie przez całe lato rozsiewa nasiona, ponieważ teraz na wiosnę ma kwiaty z płatkami, natomiast później wśród liści rozwijają się kwiaty, które praktycznie płatków nie mają, są prawie niewidoczne, ale za to nasionka cały czas powstają, więc tych nasionek jest naprawdę bardzo dużo, co nie zmienia faktu, że jest bardzo ładny, tak jako jedna kępka wygląda prześlicznie. I tutaj piwonie, które wyrosły już, ładne pędy, mają pączki, więc niedługo też będą kwitły. I dalej ścieżka z szafirków, tutaj, która idzie tam dalej wśród tych listków. Nie będę tam wchodzić, bo tam na razie nic nie ma, chociaż widzę, że już Hakonechloa zaczęła wypuszczać młode liście. Tutaj na przykład widać takie jasno żółte listeczki, więc już niedługo będzie wyglądać bardzo ładnie. Kwitnie teraz machonia. Tam mam posadzone kilka krzaczków, one mają być wyższe i po prostu zasłonić mój ogród przed widokiem z parkingu, ale na razie są jeszcze małe, będę musiała poczekać, ale pięknie kwitnie teraz ta machonia. Poletko z czosnku niedźwiedziego jest teraz bardzo okazałe i co roku będę musiała wycinać kwiaty po przekwitnieniu, po prostu żeby mi już więcej tego czosnku się nie rozsiewało, ale widzę, że mimo, że w ubiegłym roku usuwałam kwiaty po przekwitnieniu, to młode sieweczki są, więc cały czas są nasiona z ubiegłych lat i jeszcze będzie mi przybywać tego czosnku. Tutaj na dole zaczęły wyrastać wietlice japońskie. W tej chwili mają takie srebrne, na bordowo przebarwione lekko listki. Jeszcze są słabo widoczne w ściółce, ale już niedługo będą tworzyć bardzo ładne rozetki liści. Zaczęły wyrastać też funkie, już widać gdzie są. Tutaj jest na przykład funkia Cement Substance, która teraz ma liście takie zielone, ale później będzie miała takie bardziej zbliżone do cytrynowego. No i tutaj jest też mahonia, która tu ma troszeczkę bardziej zacienione miejsce, więc tych kwiatków jest mniej, a poza tym będę musiała ją po kwitnieniu przyciąć, żeby jej nadać ładniejszy kształt. I bluszcz
kolorowy, z którego zrobiłam taką nie za dużą poduszkę. Tutaj wygląda bardzo ładnie. Ostatni mój bukszpan, więcej bukszpanów nie mam. Ten został, radzi sobie dobrze tutaj. Nie wiem dlaczego, może dlatego, że jest trochę w cieniu i po prostu może te gąsienice mają tutaj złe warunki i ten bukszpan po prostu jakoś daje radę się obronić przed gąsienicami. O, zaczęło wiać porządnie. I tutaj jest bergenia, która już zaczęła kwitnąć i kępki psi zębu. Jestem z nich w tym roku bardzo zadowolona. W zeszłym roku były takie mizerne, malutkie, po jednym kwiatku, bo były posadzone w 23 roku, więc to jest ich druga wiosna u mnie w ogrodzie i już jest po kilka kwiateczków. Wyglądają naprawdę przepięknie, tak jak takie malutkie pagody. Bardzo ładne, żółciutkie kwiatuszki. I tutaj też między psi zębami zaczynają wyrastać wietlice japońskie. To jest akurat odmiana Silver Falls. Dwie roślinki tutaj są odmiany Metallicum. Zdaje się, że tutaj przy tym patyczku jest Metallicum, ale ona jeszcze na razie nie wschodzi z tego co widzę. Na razie nie wschodzi. I tutaj znów funkia. Samotny narcyz, który tutaj w cieniu sobie jakoś tam ledwo, ale jakoś sobie radzi. I ciemierniki, które już przekwitają. Kwiaty zrobiły się już zielone i niedługo trzeba będzie je wyciąć, żeby mi się nie porozsiewały wszędzie, żeby po prostu jakiś taki porządek w miarę zachować w tym moim leśnym zakątku. A tutaj jest serduszka. To jest odmiana Aurora. Bardzo ładna, o białych kwiatuszkach. Muszę sobie jeszcze kupić taką różową. I na zakończenie tego krótkiego filmiku chciałabym wszystkim moim widzom złożyć życzenia wesołych, zdrowych przede wszystkim świąt wielkanocnych, smacznego jajka, dużo uśmiechu i dużo radości. W dzisiejszym filmie to już wszystko. Dziękuję za obejrzenie. Do zobaczenia.